Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi SQ8 Sportback e-tron. I to zimowego testu Audi SQ8, w którym będzie wszystko. Wszystko, co najlepsze w zimie, czyli ładowanie, drifty, skrzypiące plastiki, awarie, przyspieszenie i wiele więcej. Zapraszam. Testowany model to Audi SQ8 Sportback e-tron, co jest nieco mylące, bowiem nie ma on za wiele wspólnego ze zwykłym modelem SQ8 czy Q8. Otóż Audi nieco namieszało z nazwami i obecnie Q8 oraz SQ8 e-tron wcześniej nazywały się tylko e-tron, po prostu Audi e-tron. Dopiero wraz z odświeżeniem w 2023 roku Audi wdrożyło nowy plan nazewnictwa i od teraz jest to Audi Q8 e-tron albo Q8 Sportback e-tron. Z tym, że na klapie nie mamy napisu e-tron i widnieje tam tylko napis Q8 lub jak w moim przypadku SQ8. Co więcej, w ofercie wciąż jest jeszcze spalinowe Audi Q8. Bo Audi już ogłosiło, że modele z parzystymi numerami będą jako tylko elektryczne, a nie parzyste jako spalinowe. Czyli nowe Q8 będzie już tylko elektryczne. Ja wiem, że to wszystko jest pogmatwane i sam też się pogubiłem, bo jadąc po to auto byłem pewny, że odbieram spalinowe, podwójnie doładowane 4-litrowe V8. Ale nie tym razem. Tym razem testuję Audi SQ8 Sportback e-tron i bardzo się z tego powodu cieszę. Cieszę się, bo auto wygląda świetnie. Sportback oznacza opadający tył, czyli nadwozie, który ma obecnie większość producentów, ale jak tak patrzę na Audi, to w tym wydaniu najlepiej wygląda w porównaniu do np. BMW X6 czy Mercedesa GLE. W ogóle testowany Audi świetnie wygląda w tym kolorze, który nazywa się brązowy Ipanema i jest on z pakietu Audi Exclusive, czyli kosztuje 18 420 zł. Zresztą te koła w rozmiarze aż 22 cali też są opcją i kosztują 13 000 zł. I co ciekawe, zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy taki sam rozmiar, czyli 285 szerokości na 35 i 22 cale. W podstawie mamy 20-calowe koła, które w tak dużym aucie wyglądają na znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. A jak jesteśmy przy rozmiarach, to pora na wymiary. SQ8, to elektryczne, ma długość 4915 mm, szerokość 1974 oraz wysokość 1619. Rozstaw osi to 2928 mm, czyli elektryczne SQ8 jest mniejsze niż spalinowe SQ8 o około 10 cm, ale jest też większe o 23 cm niż Q5, czyli auto jest duże. Jest duże i ma małe lusterka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale SQ8, które testuję, ma lusterka, które wyglądają jak uszy Shreka. Otóż są to tylko kamery, a obraz wyświetlany jest w kabinie na ekranach. Od razu dodam, że na szczęście jest to opcja. Na szczęście, bowiem to rozwiązanie ma zalety, ale i wady. Zalety to świetna jakość obrazu, ale to naprawdę idealna i to nawet w bardzo złych warunkach atmosferycznych. Jeździłem w słońcu, jeździłem w deszczu, jeździłem w śniegu. Zawsze obraz był ostry jak żyleta. Ba, miałem to auto przez tydzień i ani razu nie czyściłem tych lusterek i nawet ostatniego dnia jakość była idealna. Zwłaszcza w nocy świetnie wszystko widać. Ale są też wady. I jako wady nie podam umiejscowienia ekranów, bo do tego da się przyzwyczaić, chociaż oczywiście wolałbym, jakby to było nieco wyżej. Wada numer 1 to za każdym razem po wyjechaniu z garażu na ten mróz lusterka lekko parowały w środku. Czyli miałem obraz jak przez mgłę, co było bardzo słabe. Co gorsze, zanim obraz wrócił do normalnego widoku, to trwało około 10-15 minut. Teraz widzicie obraz po tych 15 minutach. Nie czyściłem kamery, ani nie czyściłem szyby. Problemu tego nie miałem, jak trzymałem auto na zewnątrz, więc ewidentnie nagła zmiana temperatury na to wpływa, bo w garażu mam ponad 10 stopni, a na zewnątrz było nawet i 15 stopni mniej. Drugi problem to ocena odległości. O ile w zwykłych lusterkach łatwo mi ocenić, jak blisko jestem danego obiektu, tak tutaj nie miałem zielonego pojęcia i często musiałem parkować na kilka razy. Tak, ja wiem, że są jeszcze do tego kamery 360 stopni, ale w taką pogodę kamery były wiecznie brudne, więc też mało pomagały. I w związku z tym parowaniem oraz z problemem z oceną odległości nie wybrałbym tych lusterek. Oszczędziłbym wtedy 8200 zł, bo tyle ta opcja kosztuje. Aha, i lusterka może i tak wyglądają, ale nie są składane, ale praktycznie nie wystają poza obrys auta, więc nie ma potrzeby ich składać.
To, co mi się również nie podoba, albo raczej to, co powinno być nieco inne, to ten wielki zacisk z przodu mógłby mieć logo S na nim, albo chociaż jakieś inne logo, bo tak to wygląda, jakby tutaj czegoś brakowało. Zwłaszcza za taką 5-ramienną felgą, która ładnie odkrywa te zaciski hamulcowe. A znowu z tyłu hamulce są fatalnie pomalowane, no wygląda to bardzo źle. Dobrze wyglądają lampy i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z tyłu mamy pasek LEDowy przez całą szerokość, a z przodu jest również pasek, ale nie połączony z kloszami i tak w miarę ładnie podświetla logo Audi od góry. W ogóle ja miałem z przodu opcjonalne matrycowe LEDy za 22 400 zł. Muszę przyznać, że świecą one genialnie, mają bardzo daleki zasięg, świetną barwę nocą i adaptacyjne przełączanie również działa bardzo dobrze. Co więcej, światła potrafią wyświetlić nam wskazówki na drodze, jak i potrafią nas przywitać napisem Audi e-tron po odpaleniu. Fajny bajer. W takim razie pora na bagażnik. Tak, zaczynam od przodu, bo jak przystało na prawdziwego elektryka, SQ8 ma z przodu franka, czyli front trunk, czyli przedni bagażnik. Nie za duży, ale jak widzicie, na komplet kabli wystarczy. Nie wiem, jaka jest dokładnie jego pojemność, bo Audi podaje łączną pojemność przedniego i tylnego bagażnika, a ta wynosi około 590 litrów. I w zasadzie ten kufer z tyłu nie jest mały, chociaż mamy dość wysoko próg załadunkowy. I to jest ciekawe, bowiem auto ma regulowaną pneumatykę, ale w bagażniku nie znalazłem opcji do opuszczania samego tyłu. A taka opcja niemal zawsze jest, jak mamy pneumatyczne zawieszenie. Dziwne. To zanim jeszcze wrócę do bagażnika, to SQ8 ma też tryb off-road oraz all-road, jak przystało na prawdziwe terenowe Audi. Wracamy do bagażnika. Ten ma drugie dno, gdzie naprawdę dużo napchamy. Poza tym po bokach mamy małe przegródki oraz gniazdo pod zapalniczkę. Nie znalazłem niestety haczyków na zakupy. Możemy też oczywiście położyć tylną kanapę, co robimy z poziomu kabiny. Niestety podłoga nie jest idealnie płaska oraz to, co mnie nieco zdziwiło, a raczej zasmuciło, to kanapa nie jest regulowana. To znaczy ani nie jest przesuwna, ani nie można mocniej opuścić oparcia. Na szczęście, tak jak jest bardzo wygodnie i przede wszystkim mamy dużo miejsca. Ja mam 186 cm wzrostu i mam sporo miejsca na głowę oraz na nogi. Z tyłu mamy podłokietnik z miejscami na napoje. Są też dwie oddzielne strefy klimatyzacji, złącza, gazetowniki, podgrzewanie kanapy oraz oddzielne nawiewy. I jest też opcjonalny, szklany, rozkładany dach. No mamy tutaj naprawdę wszystko. Wskakujemy więc do przodu, gdzie do wyboru są dwa rodzaje foteli. Przed wejściem zawsze trzepiemy. Ja mam opcjonalne, sportowe, które świetnie wyglądają i są naprawdę również bardzo wygodne. Ale pewnie te w standardzie też są wygodne. Fotel jest oczywiście regulowany elektrycznie, tak samo jak i kierownica, chociaż ta regulowana elektrycznie jest w opcji. Pora więc na deskę rozdzielczą. Na deskę, która jest typowa dla nowych Audi, czyli ma mnóstwo ekranów, ale i wygląda bardzo nowocześnie. I o ile nie lubię tabletozy, tak tutaj większość ekranów działa dobrze i jest intuicyjna. Oczywiście wolałbym fizyczne przyciski od klimatyzacji, ale z racji, że mamy oddzielny panel tylko od tego, który dodatkowo może lekko wibrować po jego naciśnięciu, to ta obsługa nie jest najgorsza. Wyżej mamy drugi, główny ekran do multimediów, który również działa dobrze. Nieźle reaguje na dotyk i nie łapie mocnych przycięć. Jedynie nawigacja wczytuje się z lekkim opóźnieniem, ale potem już jej obsługa jest płynna. Trzeci ekran to cyfrowe zegary, które mają 3 motywy. Wszystkie w miarę klasyczne. Ładnie wyglądają, są czytelne i są w pełni konfigurowalne. Pora więc na materiały, ale też zaznaczę, że test robiłem jak auto stało ciągle na zewnątrz.
Tak jak się spodziewałem, część rzeczy mocniej strzela przez zmrożone wnętrze, ale ten element przy nogach to ewidentnie problem ze spasowaniem. Niestety, coś tam się rusza i nawet czasem podczas jazdy, jak się mocno rozwaliłem, to kolanem tam klikałem. No i jest też niestety piano black, które widać było, że w kilku miejscach jest mocno porysowane. Pora więc na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. No dobra, pod maską już zaglądaliśmy, więc pora na dane techniczne. Q8 e-tron oraz SQ8 e-tron Sportback występuje w trzech wariantach mocowo-silnikowych. Jest odmiana 50 o mocy 340 koni, 55 o mocy 408 koni oraz testowana najmocniejsza wersja SQ8 o mocy 503 koni. Jak też widzicie, najsłabsza wersja ma baterię netto 89 kWh, a pozostałe dwie mocniejsze odmiany mają 106 kWh. Czyli ja mam do dyspozycji 503 konie oraz aż 973 Nm, które są przenoszone na wszystkie koła za pomocą aż 3 silników elektrycznych. Mamy dwa silniki z przodu o mocy 133 koni każdy oraz jeden z tyłu o mocy 214 koni. Łącznie silniki dają nam 590 koni, ale moc została ograniczona do 503 ze względu na baterię. Tak więc mamy napęd na wszystkie koła i 503 konie, co powinno nam dać czas do setki na poziomie 4,5 sekundy. I od razu dodam, że spodziewałem się nieco lepszego wyniku jak na tak dużą moc. Ale sprawdźmy, bo może jednak wynik jest lepszy. Niestety, wynik jest gorszy, bo ja nie potrafiłem zrobić lepszego wyniku niż 4,8 sekundy. Fakt, robiłem pomiary w zimowej aurze i często było zimno i mokro, ale trakcja podczas prób przyspieszenia była naprawdę rewelacyjna. Co quattro to quattro. Prędkość maksymalna SQ8 została ograniczona do 210 km na godzinę. Czas od 100 do 200 km na godzinę to ponad 15 sekund. Tak jak mówiłem, osiągi na papierze i w sumie w rzeczywistości nie robią wrażenia i z taką mocą powinno być znacznie szybciej. Co innego elastyczność, która jak to na elektryka przystało jest genialna. Klepiemy gaz i od razu jest katapulta. Zwłaszcza w trybie sport czy tam dynamic, no jest moc. Z tym, że jak mam być szczery, to niemal każdy elektryk i też dużo słabszy tak klepie, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Nie jest niczym niezwyczajnym też waga, bowiem auto waży na sucho 2650 kg. Tak, niemal 2,7 tony. No jest ciężki. Jest bardzo ciężki i pewnie stąd wynikają te osiągi. No i też z tego wyższego nadwozia. Tak, ja wiem, że 4,8 sekundy to jest bardzo szybko, ale tutaj mamy ponad 500 koni, więc spodziewałem się nieco lepszego czasu. A miałem też jeden dzień, kiedy miałem dużo gorszy czas, bowiem auto po prostu podczas jazdy zgłosiło błąd, obcięło mi całą moc, włączyło tryb awaryjny i to by było na tyle. Mogłem się jedynie toczyć. Na szczęście, po zgaszeniu auta i odpaleniu go ponownym po kilku minutach, błąd zniknął. No ale niesmak pozostał. Podoba mi się za to, jak działają napędy. To znaczy w trybie Dynamic, jak wyłączymy trakcję, to w zimie da się tym autem nawet polatać bokiem. Więcej mocy idzie na tył. Fakt. Trzeba umieć to robić, bo kontrolowanie tak dużego momentu obrotowego, dostępnego niemal od razu, jest bardzo trudne, ale nieco więcej wprawy i możemy się trochę pobawić. Z tym, że od razu zaznaczę, że sportu w tym aucie no praktycznie nie znajdziecie. Tak, SQ8 e-tron jest szybkie, dobrze się prowadzi i ma fajny napęd, ale tak naprawdę jeździ się jak większością elektryków z grupy Waga. Więc tutaj litera S w nazwie to tylko chwyt marketingowy. Chwyt i ładny wygląd. Zresztą, nawet moc jest ograniczona, jak startujemy maksymalnie na śniegu i mamy wyłączoną kontrolę trakcji. Nie da się wtedy pójść pełnym slajdem, tylko obcina nam moc tak do 50%.
No i też co z tego, że auto jest tak szybkie, jak na przykład w trasie, strach tym parę razy mocniej przycisnąć, bo zaraz się okaże, że nie dojedziemy do celu. W normalnym wozie S czy RS jeździłem ciągle w trybie Dynamic i Sport skrzyni, a tutaj niemal ciągle miałem tryb Efficiency, żeby jak najmniej samochód zużywał. Co więcej, ten samochód też pamięta tryb, więc za każdym razem jak odpalałem, to zawsze było Efficiency. Jedyne co trzeba było zrobić, to przyłączyć jeszcze skrzynię w tryb E, czyli Efficiency. Ale nawet ten tryb w takich warunkach zimowych nie dawał rady i nigdy w mieście nie zszedłem poniżej wyniku 34 kWh na 100 km. Na trasie jest jeszcze gorzej i przy 120 miałem zużycie na poziomie 33 kWh, a przy 140 około 40 kWh. A to już oznacza, że w trasie jest drogo, bowiem szybkie ładowarki na trasie kosztują minimum 2 zł za 1 kWh, a czasem około 4 zł. A to oznacza, że przejechanie 100 km na autostradzie kosztuje minimum 80 zł. A 80 zł przy obecnej cenie paliwa za 6 zł i 50 groszy za litr oznacza zużycie na poziomie 12 litrów na 100 km. Myślę, że SUV spalinowy o mocy również 500 koni paliłby przynajmniej te 12 litrów na 100 km przy takiej trasie. Ale tak jak mówię, ta kwota mogła być 2 razy wyższa. No tak czy inaczej, wydaje mi się, że oszczędności pod względem eksploatacji w trasie nie ma. Co innego w mieście, bo wtedy możemy tankować, czy tam ładować w domu, a to nas kosztuje 2 razy mniej, więc takie 100 km robimy za 35-40 zł. Czyli tak jakby auto paliło nam te 5 litrów, co przy tej mocy jest niemożliwe. Robiłem też trasy testowe wyjeżdżając z garażu, który ma nieco ponad 10 stopni, ale i testowałem zużycie, jak auto stało całą noc na zewnątrz, na mrozie, pod śniegiem. Wyniki były różne, ale nie aż tak bardzo, bowiem różnice były na poziomie 2-3 kWh na korzyść garażu, a to oznacza, że baterie dość szybko się rozgrzewają w tym aucie. Deklarowany zasięg SQ8 Sportback to 471 km, a ja nigdy nie zrobiłem więcej niż 300 km w mieście. Podobnie jest na trasie, nie da się zrobić 300 km przy prędkości 120 km na godzinę, a przy 140 ledwo robimy 250. I to przy założeniu, że robimy ze 100% baterii i idealnie dojedziemy do 0%, czyli tak się nie da, bo zawsze postawiamy sobie te 10% zapasu, bo nie da się idealnie trafić na ładowarkę. Tak więc zasięg realny jest jeszcze niższy. Jazda elektrykiem w zimie to niestety ciągłe ładowanie i ciągłe planowanie. W lecie zużycie byłoby o jakieś 30% niższe. Maksymalna moc ładowania, jaką przyjmuje Q8 e-tron, to 170 kW, ale byłem na ładowarkach, które mają deklarowaną moc 150 kW i maksymalnie auto wyciągało mi około 85 kW. Być może to też przez mróz, bo zawsze ładowałem w mrozie. Czyli SQ8 e-tron jest dokładnie taki sam jak inne elektryki, czyli wielki, niemal 5-metrowy SUV, który jest za duży do miasta, a ma za mały zasięg w trasie. Szkoda, że producenci nie robią małych, miejskich, tanich elektryków, tylko wszystko musi być na pokaz. Kto ma większego, a nie kto ma oszczędniejszego i być może kto jest naprawdę ekologiczny. No właśnie, tanich. Audi Q8 e-tron kosztuje minimum 355 tysięcy złotych za odmianę 340 koni lub 366 tysięcy złotych w tą samą wersją silnikową, ale w nadwoziu Sportback. Odmianę SQ8 kosztuje minimum 446 tysięcy złotych w zwykłym nadwoziu lub 457 tysięcy złotych w nadwoziu Sportback. Mój egzemplarz miał jednak trochę bajerów i dodatków i jego cena końcowa to 630 tysięcy złotych. I to jest bardzo drogo, ale przy elektrykach klasy premium nie ma aż takiej różnicy, bo na przykład zwykłe spalinowe SQ8 kosztuje niemal 100 tysięcy złotych więcej. Fakt, jest nieco większe i ma o 0,4 sekundy lepszy czas do setki, ale jest też 100 tysięcy złotych droższe. Tak jak mówię, w tej klasie różnice w cenie pomiędzy elektrykiem a spalinowym są wręcz niezauważalne, więc jak ktoś chce elektryka i ma go gdzie ładować, czyli jest świadomym klientem, no i go stać, to go kupuje. Bo Audi SQ8 e-tron, czy w ogóle rodzina Q8 e-tron, to są bardzo dopracowane samochody. Ładne, dobrze wykonane, duże, pakowne, świetnie wyciszone, naszpikowane gadżetami i tam wszystko świetnie działa. No, prawie zawsze. Problemem jest oczywiście sam fakt, że są elektryczne, a to oznacza ograniczenia. Takie jak częste ładowanie w trasie, czyli postoje na minimum 30 minut oraz sam fakt, że trzeba wszystko planować. A w zimie jest jeszcze gorzej i eksploatacja auta elektrycznego w zimie jest dużo bardziej uciążliwa, a auto zużywa dużo więcej prądu niż latem. Cześć!